Gdynia. Miasto, które ma swoją unikalną historię i nieodłączny element wielkich marzeń i podróży. Gdynia, choć niegdyś mała wioska rybacka, to dzięki swojej strategicznej lokalizacji i decyzji o budowie portu w XX wieku szybko stała się bramą Polski do świata. Stąd, z tych nabrzeży, tysiące Polaków wypłynęło w nieznane, szukając lepszego życia, przygód, a może nawet i siebie w odległych zakątkach świata, takich jak Ameryka Południowa. Ale dlaczego ja, stojąc tutaj, czuję nieodpartą potrzebę, by podróżować ich śladami? Nie po to, aby powtórzyć ich kroki, ale by odkrywać ziemię, którą obiecały im nadzieję, a teraz obiecują mi przygodę. Moja podróż zacznie się w Buenos Aires, w Argentynie, kraju tanga, dzikiej przyrody i pasji. To tam, na południu Ameryki, zamierzam rozpocząć swoją przygodę. Ale moja podróż nie zakończy się w Argentynie. Będzie to ekspedycja przez Paragwaj, przemierzając niesamowite krajobrazy Boliwii, odkrywając zabytki Peru, oddychając różnorodnością Ekwadoru, a wreszcie dotrę do celu mojej podróży – Kolumbii. Każdy z tych krajów ma swoją unikatową historię, kulturę i tradycję, która czeka, bym ją odkrył. Podróżując, nie tylko chcę zobaczyć, doświadczyć tych miejsc, ale także zrozumieć, co skłoniło naszych przodków do zostawienia wszystkiego za sobą i wyruszenia w nieznane. Co sprawia, że ludzie decydują się na takie podróże? Co ja sam znajdę na końcu tej drogi? To nie będzie tylko podróż przez kontynent. To będzie podróż przez historię, kulturę i przede wszystkim samo życie. Dołącz do mnie w tej przygodzie, gdzie każdy dzień obiecuje nowe odkrycie, a każdy krok przybliża do zrozumienia tego, co naprawdę oznacza podróżowanie. Witam Was wszystkich. Siemanko! Cześć Wam wszystkim, dziękuję za to, że jesteście i wytrwaliście do tego momentu. Zaczynam właśnie swoją podróż do Ameryki Południowej. Na tą chwilę jestem jeszcze w Polsce. Trwają jeszcze moje ostatnie przygotowania. Muszę jeszcze jakieś parę paczek odebrać, żeby być już gotowym na sam wyjazd, to że jak już polecę tam na miejsce, że już będę miał wszystko kompletne i gotowe do działania. Zostanie wtedy tylko kupno motoru i praktycznie ruszenie już w podróż, a jakieś większe plany co do podróży. Mam zamiar właśnie przemierzać przez Argentynę, Paragwaj, Boliwię, Peru, Ekwador i szóste Kolumbię. I chcę sprawdzić właśnie, jak wygląda ta Ameryka Południowa od tej prawdziwej strony, nie od tej telewizyjnej i bez tego zakłamania takiego, co tam się niby naprawdę dzieje, a tak naprawdę się nie dzieje. Też kwestią tego są finanse, bo paliwo i koszty transportu w Ameryce Południowej są bardzo tanie. Z tego co się orientuję, to jest na dzień dzisiejszy w Argentynie złoty 50 za litr paliwa, czyli zrobienie 8000 km będzie kosztować 600 zł. No zrób w Europie 8000 km, no to zbankrutujesz.
nie starczy Ci wypłaty na to. To jest 600 zł, przejeżdżając 8000 km. 600 zł. Pozostawiając te 600 zł za paliwo, przejeżdżając 8000 km, skupmy się na tej mapie, którą wymyśliłem. Startujemy w Buenos Aires, następny przystanek jest to Wanda, polska osada, później Paragwaj, Asunción i Boliwia. Głównym celem w Boliwii jest przejechanie drogi śmierci, a co do reszty, to na ten moment będzie to naszą małą tajemnicą i dowiemy się sami w czasie. Także dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do tego końca. Jeszcze będą małe ogłoszenia parafialne i na ten moment w tym odcinku będzie to wszystko. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie. Dziękuję wszystkim za to, że wytrwali do samego końca i mam nadzieję, że będziecie trzymać kciuki za mnie do samego końca. Dzięki, pozdrawiam. Ogłoszenia parafialne. Dla każdej z osób, która by chciała dostać ode mnie pocztówkę własnoręcznie wypisaną, musi spełnić tak naprawdę 4 rzeczy. Dać łapkę, zasubskrybować kanał i zostawić komentarz z napisem #Ameryka i odezwać się do mnie na Instagramie, a resztę ustalimy tam w prywatnych wiadomościach. A jeszcze jedno. Dla wszystkich, którzy by chcieli bardziej zaangażować się w to, tu na dole jest Patronite, także możecie mnie wspierać na Patronite. Dzięki wielkie, cześć!